Drogi śledzie, Hania bez licencji jedzie! Wybraliśmy z Hanią drogę mniej uczęszczaną, bo są dwie opcje. Jedziesz lepszą drogą, ale jest duże prawdopodobieństwo, że cię trzasną, albo jedziesz drugą drogą, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że spadniesz w przepaść. Jesteśmy w jakiejś rodzinnej fabryce herbaty. Zaraz pójdziemy sobie zobaczyć, jak wygląda proces tworzenia herbaty. Tak to trzeba określić, bo to jest sztuka. Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 4 ze Sri Lanki. Moi drodzy, jak oglądaliście odcinek numer 3, to wiecie, że były perturbacje podczas szukania noclegu. Na Sri Lance są znane homestaye. Homestay, czyli miejsce, w którym gospodarz prywatny wynajmuje pokój obok swojej sypialni, żeby trochę zarobić i podbudować budżet. Sprawdziliśmy kilka, niestety się w kilku nie udało. Jeden był zapleśniały i brudny i w ogóle, więc Hania go nie zaakceptowała. Więc siłą rzeczy pojechaliśmy 12 km dalej i trafiliśmy do hotelu. I teraz słuchajcie, najlepsze. Ja wam pokażę, jak to wygląda, a wy rozkmincie, ile kosztuje nocka dla 2 osób w takim miejscu. Zapraszam na odcinek, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej i co? Ruszamy. Pomieszczenie ma jakieś, powiedziałbym, 3,5 albo 4 metry sufitów. Przepięknie zaprojektowane. Zobaczcie tutaj, klima oczywiście działająca, bo to też ważne, wiatrak nie był potrzebny. Drewno na suficie, przepiękne łóżko, bardzo wygodne łóżko. Wszystkie kontakty działające. Internet bezpośrednio w pokoju, czyli bardzo szybki. Zmontowałem i wrzuciłem jeden odcinek. Dzięki temu czyściutkie szklanki, herbata, mydło, piękne zasłony dźwiękoszczelne, które sobie tutaj są. Teraz wyjdźmy na balkon i zobaczcie, jak wygląda widok z balkonu. No idziemy, zobaczcie. Tutaj taki balkonik, tam są pewnie kolejne pokoje. My tutaj wychodzimy. Hops. I tutaj mamy sąsiada na dole, który sobie coś tam palił z rana, jakąś dętkę chyba. A, to tutaj właśnie sąsiad coś pali. Zobaczcie, jaki widok. Oczywiście jest i meczet z Pawłem tutaj. No i jak wygląda? Dobrze wygląda, co? Pewnie chcecie jeszcze zobaczyć łazienkę. To zaraz wam pokażę łazienkę, bo Hania tam ją okupuje. Ale naprawdę kozacka miejscowa, na szpech tylko, do muzyki, głośnej muzyki. Z rana zaczął jakiś zespół ćwiczyć właśnie swoje muzyczne przeboje o godzinie 9. Słyszycie? Jaki dźwięk? To jest chyba restaurant. A, bo tutaj wiecie, wesela robią. I najzwyczajniej w świecie to jest miejscowa, gdzie chyba gości przyjmują. Ale piękne miejsce, zobaczcie z jakim widokiem. Kozak. Powiem wam teraz, jaka jest cena tego. My zapłaciliśmy za nockę 50 zł. I teraz uwaga, żeby była jasność. 50 zł ze względu na to, że mieliśmy 20 zł jeszcze takiej zniżki jak lojalnościowej na jednej ze stron. No to ogólnie 70 taki hotel kosztował, ale jak przyszliśmy i spotkaliśmy właściciela, to on zapytał, ile zapłaciliśmy. Mówimy tyle i tyle. On mówi, wow, to bardzo mało, bo normalnie to kosztuje $25, czyli 100 zł, około 100 zł. Hania mówi, $25 to i tak jest bardzo mało za taki standard, moi drodzy. To jest naprawdę standard hotelu 3-gwiazdkowego. Dajcie znać, co myślicie. Wejdźmy jeszcze do łazienki. Proszę zobaczyć, jakie lustro, jaka kabina, toaleta, trochę wody, bo tutaj prysznic był brany. No co, nie jest dobrze? Nie wiem, czy dacie wiarę, ale w hoteliku, w którym byliśmy, wesele.
Od rana, wesele od rana, to jest ciekawe. O 8:30, takie bębny. My mamy takiego pecha ostatnio do głośnej muzyki. Tak jest. Jak nie technoparty, to bębny. A nasz tuk-tuk został przestawiony z tamtej miejscówki tutaj, przepchnięty. No, przepnęli nam. I że Ale tak on nie można. był na ręczny? Był na ręcznym, no ale sobie, wiesz, ściągnęli. zdjęli ręczny, no. Dobra, idziemy, zjemy, na razie niech tu stoi. Jak ja z tego wyjadę, to nie wiem. Hania miała tutaj na parkingu poćwiczyć, ale Nie ma parkingu. nie ma parkingu. Ja mu w gaz, on 2 razy z gaz. Przejechaliśmy kawałeczek, żeby sobie coś tutaj zjeść. Wszędzie takie knajpki, powiedziałbym, standardowe. Jakieś pieczywa, nie pieczywa, takie wiecie, angielsko-francuskie powiedziałbym. Z cukrem różne rzeczy. Takie food courty to się chyba nazywa. Ale ładnie wszystko wygląda, takie świeżutkie. I ziemniaczki są. O, i proszę bardzo. Zobacz, bo akurat dołożyli. Ziemniaczki, zielona papryczka, może nie jest takie ostre, jak mi się wydawało. Kosem sałatka. Sałatka z kokosem, jajka, to już 2 na pewno wlecą. No i coś na pewno wybierzemy. A zobaczcie w jakich warunkach. Trochę balkon zarośnięty. Co prawda to na 3. piętrze, ale palmy takie wysokie, że troszkę zakrywają widok, ale wciąż jest satysfakcjonujące. No i higiena. Wszędzie łapki można umyć. Na śniadanko chlebek z jajkiem w środku, tutaj 2 jajka, ziemniaczki, sałatka bardzo słona z kokosem, Bardzo ciekawa. tutaj soczewica, nie, tutaj, tak, tu jest soczewica czerwona, tutaj nie wiem co jest, chyba też soczewica, tu ziemniaczki, po 2 na głowę, słone no. Da się tego jeść. Ogólnie śmieszna sytuacja, bo tutaj, wiecie, mamy nową technologię i są cenniki normalnie w ichniejszym języku. I pytamy o cenę konkretnych dań. Pan mówi tam o wiele wyższą. My mówimy, ale tutaj palcem jest napisane, że jest taka, a nie inna. Pan zmieszany. Pan zmieszany i ucieka, nie? Normalnie uciekł, ale za chwilę pytam o czarną herbatę, która jest pierwsza na tej liście, no i mówi 150, a nam w menu jest napisane 50, więc dalej idzie w swoim kierunku. Lista, którą widzicie za Hanią z tyłu. Normalnie na Google Translatorze można sobie przetłumaczyć. No nieładnie. No więc to jest właśnie takie znamie turystyki masowej, kiedy na każdym kroku próbują cię dziabnąć. Ostro. 95 tankujemy. Słuchajcie, idziemy. Pierwsze tankowanie. Our first tank. First tank. 294 rupie ichniejsze. Litr paliwa na Sri Lance, 95 benzyna, kosztuje tutaj, moi drodzy, 294 rupie ichniejsze. Tankujemy wariata. Jak nazwiemy naszego wariata? Będziemy myśleć. Full? O! Very Jakieś fast. 5 litrów. Bak ma 7 litrów, więc bardzo szybko poszło, W sumie tak, no 5 litrów poszło. To spaliliśmy jako ciekawostka. Przejechaliśmy 100 km niecałe, więc spaliliśmy w sumie 5 litrów. 5 litrów na 100. To dużo. To jest silnik 110 cm3. To bardzo mały silnik i bardzo mocno zasobożerny. Kto wiedział, żeby takim skuterem spalić 5? No dobra, no ale jak czy człowiek uczy i nie umie wachlować jeszcze tymi biegami, bo to jest na rączce tak dziwnie, no to może faktycznie, ale duże spalanie, co? Ciekawe, komedia. Oni tak fajnie sprawdzają, czy się udowadniają, że jest pełny bak, wkładając po prostu palec do baku i pokazują, że kapie z niego. Tak drugi raz nam ktoś pokazał. Powiem wam, że Hania wypatrzyła naprawdę okaz zdrowia. W życiu chyba ile żyję, to nie widziałam tak ogromnego bambusa. Ja Zobaczcie. jestem pod takim wrażeniem, w sensie dawno nie łałałam tak dużo. Z bambusa zawsze się widzi takiego malutkiego. Cienkiego, tak. Cienkiego. Ten widać, że nie był, wiesz, eksploatowany. Słuchajcie, wchodzimy głębiej zobaczyć
Tam w sumie telefon, wszystko zostało. Bliżej tego bambusa. Wow, powiem wam, że... Ale robi wrażenie. Najgorsze jest to, że bambus jest w środku pusty. I zobaczcie, tutaj na przykład ten wisi sobie na skrawku. To jest kilkadziesiąt kilogramów. To jak pierdyknie, no to wiecie. Zobaczcie. Wbrew pozorom, bardzo niebezpieczne drzewo. Puste, przy wietrze, przy jakimś takim monsunie, porach takich wietrzysto-deszczowych, no to niestety, moi drodzy, może się skończyć bambusem po łbie. Tu jakaś woda. Ale rzeźka. Powiem wam, że... Słyszycie, jak on pracuje? Patrzcie, jaka Hania jest mała w ogóle przy tym bambusie. Tomek, że ty zostawiłeś w tuk-tuku telefon, to rozumiem. Ale kluczyki to już jest zbyt łatwy kąsek. Trochę ochłody. Pić nie będę. Mamy w butelkach. Ale wydaje się taka przefiltrowana. Ale wiadomo, trzeba uważać. To z rodziny filodendrowatych. Zobaczcie, jak się tutaj przypięło. Zobaczcie, takie to macie pewnie na chacie, co? Zobaczcie, jak to normalnie, jak z jakiejś... Nie, zobaczcie, to się tak przyczepia. Wow. No, tak się przyczepia do drzewa. Tomasz, to nasza się nie nauczyła. Komu szczepkę? Wybraliśmy z Hanią drogę mniej uczęszczaną, bo są dwie opcje. Jedziesz lepszą drogą, ale jest duże prawdopodobieństwo, że cię trzasną, albo jedziesz drugą drogą, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że spadniesz w przepaść. Wybraliśmy opcję drugą, spokojniejszą, gdzie Hania też będzie mogła właśnie prowadzić naszego czerwonego wariata, a tutaj przy drodze pan suszy gałkę muszkatałową. Tutaj jest takie czarne ziarno, które się ściera i z którego się robi przyprawę. Bardzo powszechne tutaj na takich, powiedziałbym, wioseczkach, gdzie sobie ludzie przy drodze suszą i też pokazują, że mogą sprzedać. Gałka muszkatałowa to przyprawa do sosów, deserów. Jest taka rozgrzewająca. Carbonary. Do carbonary na przykład rozgrzewająca. Ale jak zjesz za dużo, to może wywołać takie efekty psychoaktywne. Wiecie, o co chodzi. Więc z gałką muszkatałową trzeba uważać. Hello! And this is black pepper, czyli czarny pieprz. Też wysuszony na słońcu, naturalnie. Moi drodzy, jak on pachnie. Ale zapach pieprzu. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Powiem wam, że wszystko, co jest suszone na słońcu naturalnie, ma zupełnie inny aromat. Zobaczcie na to. To tutejsza używka. Orzechy arakowe. Orzech betelowca. W sumie raz tak mówią. To się suszy też na słoneczku, tak jak tutaj widać. Jak się wysuszy, to tą skórkę z zewnątrz, tą włóknistą otoczkę się ściąga. Orzech się tnie na kawałeczki takie małe, dorzuca się na liścia, smaruje się jakimiś cudami dziwnymi, jakieś przyprawy daje, zawija się w liścia, później się żuje to coś i po prostu ma się pobudzenie. Taki ich energetyk, że tak powiem, taka ich lokalna używka naturalna, którą można w wielu miejscach na ulicy, gdzieś na chodniku znaleźć za 50 groszy, 80 groszy. Wkładasz w buzię od razu i wiesz, żujesz tam, czujesz taki przypływ energii. Smak tego w praktyce jest po prostu, moi drodzy, taki cierpki. Bardzo cierpki, nieprzyjemny. Nareszcie będę mieć zmiennika. Pomalutku będziemy jechać. Hania sobie już tam zasiadła za stery żuka. Może niech będzie się nazywać żuk? Nie wiem dlaczego, jakoś tak wygląda. Zobaczymy, czy się nie wywali gdzieś do kogoś na chatę. Jedzie Hania. Oj, coś tutaj widzę, podjechała 10 metrów i coś tam zgasło. Najlepszym się zdarza. Mi dzisiaj jak z rana jechałem, to zgasł 3 razy. Witam, czy można autostopem? Zapraszam! Z drogi śledzie Hania bez licencji jedzie! Jezus, autobus! Co tam autobus? Ładuj! Niech wiedzą, niech się boją. Biało-czerwony to z Polski pewnie przyjechał. Patrz, jak się wydygał, że zjechał. Ładnie.
O to chodzi. Zakręt bull na 20. Wchodzimy w kolejny. Wzięliśmy najtrudniejszą drogę. Spalanie będzie 10 litrów na 100. A co tam? Uwaga, zmiana biegu. Trójka i pojechali. Wszyscy w mieście wychodzą zobaczyć. Wolniej, mordo, wolniej. I'm afraid. O, już kolejna bieg. No biting. A tu... Oj. Hello. Przywitanie, witamy. Zobaczcie, kokosy. Zaraz sobie weźmiemy jednego. Tu pani nam pomaga. I pay for you. No. Yes. No. From me. No, madam. Take it. Yes. Oh, mama diya karna pena. Oh, see then. Oh, see then. To jest jackfruit. Yeah. You speak really good English. Thank you very much. Yeah. Where did you learn? From Sri Lanka. From Sri No. Lanka. Most From of Sri the Lanka. people, yeah. Kokosik u pani przy drodze. Taki sklepik ma. Zobaczcie. Superglue mają. No normalnie beka. To jest Superglue, to z mojego dzieciństwa. Pozdrawiam Mariusza Podzianowskiego, który kiedyś reklamował Superglue. Niesamowita sprawa, po prostu taka podróż w przeszłość. Zobaczcie. Szczota do kibla. Też zrobiona z włókien chyba kokosa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczcie tutaj w tą szczotę. O, a tutaj właśnie te włókna z kokosa. Szanowni Państwo, Sri Lanka poza szlakiem, poza główną drogą, jak uciekasz na takie wioski, na takie zakręcone serpentyny, które wyglądają naprawdę niebezpiecznie momentami, ona jest zupełnie inna. Tu są zupełnie inni ludzie. Tam, gdzie jest tak, wiecie, turystycznie i tak na strzał, że jedziesz od miejsca, od punktu do punktu, to niestety jest dużo turystów i ci ludzie są jacy są. Ale też powiedziałabym, że nie są tacy jak w wielu takich bardzo turystycznych miejscach. Trzymają fason. Nie no, wciąż są sympatyczni. Są sympatyczni, ale no takie drobne oszukiwanie to jest powszechne. Tak, takie malutkie. A tutaj spotkaliśmy taką panią, która mówiła bardzo dobrze po angielsku i miała przyjemność z tego, że zapłaciła za nasze kokosy, co zdarza się widzieliście. często. Tak, że tak. To często zdarza się w miejscach nieturystycznych właśnie. To prawda. Po wypiciu kokosa najlepsze jest to. Galaretka. Zobaczcie, jak ona wygląda. To się nazywa deser. Kokos kosztuje złotówkę. Wypijasz sobie wodę kokosową i później masz jeszcze takie rzeczy. Przepyszne. Zobaczcie, uprawa herbaty tak na zboczu. Ciężko tutaj jest wejść. I zobaczcie, jak im ciężko jest wchodzić, to ciężko jest ogólnie zbierać. Krzewy kawowe do lat 60. XIX wieku Sri Lanka słynęła, moi drodzy, z kawy. Ale przyszedł taki grzyb, który nazywa się rdzą kawową, coś takiego, że liście po prostu robią się takie rdzawowate, pomarańczowe i po prostu roślina umiera. A tutaj, a tutaj, moi drodzy, wydrapałem się na plantację, tu przy drodze. I to jest herbata cejlońska. Najlepsza herbata to tutaj na tych czubeczkach. Takie jasne liście, te ciemne, no to już gorszy sort. Ale taka właśnie herbata, wysuszona jeszcze, jest elegancka. Zaraz Hanie jeszcze weźmiemy, a te białe listki, takie białe, no w sumie takie małe listki, jak tutaj na przykład widzicie, to jest herbata biała, czyli najdroższa, najbardziej taka delikatna. Ogólnie herbaty mają przeróżne, moi drodzy, cierpkości, smaki. Mówi się też, że na Sri Lance właśnie ta herbata ma najmniej pestycydów, tych związków takich, wiecie, które mają wspomóc sztucznie wzrost rośliny.
Jak na kierownika przystało. Jadę, obserwuję, nawiguję. Kochani! Lepiej się zatrzymać. W sytuacji A kierowca powinien ustąpić, w sytuacji B kierowca autobusu ustąpi. Lepiej jest zgasić silnik i przeżyć. Czy zgasł sam? On wiedział, co trzeba zrobić. Tea Factory. Moi drodzy, fabryka herbaty. 500 gram, 650 ichniejszych. 650 ichniejszych to jest bardzo dobra cena. W sklepiku lokalnym tutaj czarna herbata, black tea. Purest of pure silent tea. Tu jest takich ładniejszych, tu jest takich brzydszych. Czarna herbata, to już sfermentowana. Mocna, wyrazista. Nie czuć. Tak zapakowane. Zielonej nie mają, tylko ciemną robią. Black? Suweniry ze Sri Lanki. Co można kupić ludziom? Oczywiście, że herbatę. Wszyscy w domu będą pić herbatę. Moi drodzy, herbata. Chcieliśmy zieloną. Thank you, madam. Ale zielonej się nie udało. Ciemna jest. Chcieliśmy wejść do tej fabryki, bo tu jest taka wielka fabryka, zobaczcie. Ale niestety pani powiedziała, odmówiła. Proszę zobaczyć. Ciemna herbata, fermentowana herbata, herbata na eksport, bo dłużej może leżakować, że tak powiem. Niestety herbaty zielonej nie ma. Dziwię się, że nawet tak lokalnie nie sprzedają tej zielonej tutaj. Pół kilograma herbaty, jak myślicie, ile kosztuje pół kilograma herbaty czarnej, takiej prosto kupionej przy fabryce, moi drodzy? Pół kilograma, już wam mówię, herbaty na Sri Lance kosztuje, moi drodzy, 600 rupii lankijskich, lokalnych rupii i to jest mniej więcej 4 zł 50 groszy, coś takiego, może nawet 5 zł. 5 zł za pół kilograma herbaty, szanowni państwo. W takim worze, prosto z fabryki. Będzie pite, będzie rozdawane. Drobni. Szanowni państwo, nie mam pojęcia, gdzie my jesteśmy. Hania, nie szarżuj od ty wariacie! Żeby na mnie przerysował! Szefie, nie przerysuj! O kurcze! Zauważcie, że na tej wioseczce i na innych wioskach takich, powiedziałbym, bardziej odosobnionych przeważa islam. Zobaczcie na młode dziewczyny, jak są poubierane. Tutaj akurat nie widać na ten moment, ale na wcześniejszych ujęciach było właśnie, można zaobserwować, że mamy tutaj do czynienia właśnie z islamem szeroko pojętym. Oczywiście nie jest to islam taki twardy, to jest taki islam ichniejszy, że tak powiem, dostosowany, zmieszany z kulturą i tradycją, którą tutaj mają. W nogę coś się stało. Zobaczcie, jaka okolica. Powiem wam szczerze, że tuk-tuk daje jednak te możliwości pojechać na takie zadupie totalne. Tutaj autostopem myślę, że też by dało radę. Autentycznie. A jakby nie dało rady, no to można by było takiego tuk-tuka zatrzymać i po prostu zapłacić, podjechać kawałek. Ale możliwość właśnie z własnego transportu daje taką swobodę. Fajne to jest. Przy drodze małe sklepiki z uśmiechniętymi ludźmi. Hello! Dry fish! Zobaczcie, jaka wysuszona. Wow! This dry fish here. Tutaj. This bombiri. Małe rybki. Almesa. I tutaj zobaczcie, coś takiego. To się z wodą wrzuca. Wow! Witamy Państwa w Gampola. 130 km od punktu startowego. Ania poszła wziąć trochę hajsu,
do tego banku żółtego. Żuk został tutaj zaparkowany. Słuchajcie, Żuk daje radę. I Żuk ma najechane ponad 90 000 kilometrów. Takim silnikiem 90 000 kilometrów to jest naprawdę ogromne wyzwanie dla tego motorka. Malutkie miasteczko na Sri Lance. Lotery. Kupony loteryjne. Proszę zobaczyć. Ludzie kupują, bo Holender jak wygrasz, to los się odmieni. A wy wierzycie w to? Czy nie za bardzo? Nie wiem, o co w tym chodzi, ile to kosztuje. Ile to może kosztować? Co byście zrobili, jakbyście wygrali 1 000 000 złotych? Co byście zrobili, moi drodzy? Ja bym kupił 2 mieszkania i puściłbym to po prostu jako w obieg pasywny, chociaż to nie jest pasywny, bo musisz się tym zajmować. Ale tak bym zrobił chyba, to by było najprostsze. Albo kupiłbym kawałek ziemi, nie pakowałbym tego chyba w jakiś... A może bym rozwinął jeszcze bardziej biznes, jak to daleko. Tak, bo marka tworzy biznes, a biznes tworzy markę. To jest nieodłączne. Nie wiem sami jeszcze. Jaki by byście mieli pomysł? O, smyryko. Ale ciężkie warunki, ja pierdzielę. Ciekawe, czy przepuszczą Białasa? W prawo. Ale trudne. Sorry, don't worry, be happy. Zdrowi śledzie. W Gampola jest rozpierdziel, ale jeśli mamy to porównać do indyjskiego rozpierdzielu, no to jest naprawdę spoko. Zauważcie, że nie trąbią, tylko jest ten warkot silnika, jest mniejszy chaos, thank you, mniejszy chaos i jest naprawdę tak klimatycznie, że tak powiem. Kurczak, kilogram kurczaka, szanowni państwo, kosztuje 8,50. Jajka kosztują, tak jak tutaj widzicie, około 40 groszy. Tutaj pan sprzedaje makrele. Tam mamy makrele, taka nabita ryba. Zobaczcie, właśnie tutaj to jest, na moje oko to jest makrela. Tu mamy jakieś karpiowate, tutaj jakieś mniejsze, tutaj takie mieniące się. Tania ryba. Tania ryba. 600 to jest niecałe 5 zł za pół kilograma. Hello? Yeah, I will jump. Oh. so many variety and kinds have here. Oh wow! Which one you I know? like your English. Yeah, It's very it's a nice. pleasure. It's a pleasure. It's nice. I will take brother. Sklepiki, lody kupione. Pan świetnie po angielsku mówi, naprawdę bardzo dobrze. Białe pieczywo. No to taka, wiecie, powiedziałbym, to nie jest ichniejsze. Ichniejsze to są te placki. Taki duży chleb napompowany kosztuje złoty 60, coś w ten deseń. Zobaczcie, no tanioszka, co? Życie tutaj płynie. Hello? Kokosy po stówce. Banany, najlepsze banany to są te małe banany tutaj i w Afryce, takie małe. W Afryce kiedyś powiedziano mi, że one się nazywają apple banana. One mają taki... Gdzie wy lecicie? One mają taki specyficzny smak. Taki inny niż te, które my znamy. Taki kwaskowaty może nawet poniekąd troszkę. Dziękujemy, dziękujemy. Ale jakiś koreczek mi się tutaj zrobił. Szanowni państwo, dajemy, bo zaraz tutaj motorynka stanie. Żukolot. Nasz żukolot, tam coś się przytkało. Co, bokiem ładujemy? Na lokalsa? Tomek, a czy ty wiesz, że dopiero patrząc na zdjęcie, to zobaczyłam, że my mamy napisane
Jesus Loves You Gdzie? z tyłu. To dlatego, że ta miejscowość, z której wzięliśmy tuk-tuka, jest mocno wierząca. La la, komsi, komsa. Fabryka, do której przyjechaliśmy, okazała się zamknięta, ale była tutaj pani, która nas wiezie do innej fabryki, która jest czynna. Tak jest. Jedziemy 5 minut stąd. Ale podjazd. Katuje na jedynce. O, sorry. Jesteśmy w jakiejś rodzinnej fabryce herbaty, która zrobiła sobie też taką kawiarnię. Tutaj jest fabryka, zaraz pójdziemy sobie zobaczyć, jak wygląda proces tworzenia herbaty. Tak to trzeba określić, bo to jest sztuka, moi drodzy. I później pójdziemy sobie na próbowanie, degustowanie herbaty. Minus jeżdżenia tuk-tukiem jest taki, że się zatrzymujemy dużo. Jak się zatrzymujemy, to ten czas po prostu leci jak szalony. I później się okazuje, że zostało jeszcze 50 km do przejechania do konkretnego punktu. Dlaczego tak mówię? Ponieważ mamy stricte dystans na każdy dzień. Więc siłą rzeczy, moi drodzy, musimy go wykonać, żeby się zmieścić i zdążyć na loty. Hania będzie wracała do Polski, a ja będę już samotnie kontynuować kolejną serię z wami. Ale nie zdradzam jeszcze gdzie. Dobra, idziemy. O, moi kochani, jesteśmy tutaj w fabryce. Thank you so much for explain. Our guide, please show for our people. Moi drodzy, ta pani nam wytłumaczyła dobitnie, o co w tym wszystkim chodzi. Więc najdroższa herbata w roślinie jest właśnie tutaj na samym czubeczku. Tutaj te listki, proszę zobaczyć na ciemniejszej roślince, te właśnie z tej części powstaje herbata biała, która jest droga, i herbata Gold Tea. Przyznam szczerze, że chyba nie widziałem nigdy w sklepie Gold Tea. Przeważnie widziałem jaśminową bądź białą. Tutaj z kolei już są herbatki, które uległy procesowi fermentacji. Zapraszam, pokażę wam, na czym polega, moi drodzy, proces fermentacji, bo to trzeba zobaczyć. Wchodzimy teraz do pomieszczenia na górze, do maszyn, które pomagają suszyć, moi drodzy, liście zerwane, świeże liście herbaty zielonej. Dlaczego mówię, że zielona? Bo zielona i czarna powstaje z zielonej, więc tego nie można pomylić. Te liście już świeże przychodzą tutaj, wyrzuca się je na taką siatkę, jak widzicie tutaj za mną, i w tym procesie odpala się turbinę, wentylator, który dmuchuje z zewnątrz ciepłe powietrze. To ciepłe powietrze wysusza około 40-50% wilgoci z tych liści. Nie całkowicie się suszą tutaj. Suszą się całkowicie w piecu, ale co 2 godziny, 3 godziny ręcznie trzeba przewrócić te liście, żeby nie leżały cały czas na sobie, bo wiadomo, że te z dołu będą bardziej wysuszone. Później, jak już wysuszycie, to idziecie tutaj, zbieracie z tych siatek do tych pudełek, do tych, nie wiem, boksów. Z tych boksów wyrzucacie tutaj do maszyny, która będzie mieliła, szatkowała. Zaraz zejdziemy na dół, to zobaczycie. Teraz wchodzimy do innego pomieszczenia i z tej tuby, którą wam pokazywałem przed chwilką, wypadają liście, jeszcze nie wysuszone całkowicie. Można powiedzieć na wpół wysuszone. Ta sekcja idzie tutaj taśmą, tutaj i tutaj jest oddzielana większe liście od mniejszych liści. Pyk, pyk, pyk. Później to idzie znowu tam. To jest ekstremalnie ciekawa informacja, o której sam nigdy nie wiedziałem. Mamy już te liście tutaj rozłożone. I teraz wyobraźcie sobie, tutaj w tym momencie dzielą się 2 herbaty. Można zrobić herbatę zieloną, ale też można zrobić herbatę
czarną, czyli tą, która ulega procesowi fermentacji. No i w tym momencie wrzuca się tą herbatę stamtąd, co Wam pokazywałem, polewa się wodą na 2,5 godziny do 3 godzin i one fermentują. Ale zobaczcie, one fermentują tylko niecałe 3 godziny. Ja myślałem zawsze, że herbata fermentuje przez, nie wiem, 3 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące. Ona fermentuje 2,5-3 godziny. Jak już sfermentuje, to idziemy dalej. Jak już sfermentuje, to się wrzuca na tą taśmę. Ta taśma wrzuca prosto tutaj te liście i to idzie do pieca. Ten piec, który teraz widzicie, ma, moi drodzy, 100 lat i pochodzi, ponad 100 lat i pochodzi z Belfastu w Irlandii. Zobaczcie, jak świetnie zachowany. Przepiękny relikt przeszłości, który cały czas, moi drodzy, funkcjonuje i robi swoją robotę. Cudo. I te liście herbaty, czy to zielonej, czy to właśnie czarnej, sfermentowanej już, wkłada się ostatecznie do suszenia na te sitka. Jednak, żeby to wszystko działało, musi być piec. A ten piec mamy tutaj, tak, żeby można było też ten, wiecie, dwutlenek węgla odprowadzać na powietrze. Zobaczcie, siateczka, żeby tu był przeciąg, pyk, drzewo, ładuje się do pieca porządnie. Dzisiaj nic nie było suszone. Pani mówi, że jest sezon, ale nie widać, żeby było bardzo dużo herbaty albo całą produkcję skończyli. Nie mam pojęcia. I co Wam jeszcze powiem? Tutaj też jest ciekawa sprawa, bo tutaj właśnie to jest ostatni etap, w którym się dzieli herbatę. Słuchajcie, jeszcze zapomniałem jeden proces, taki też bardzo ważny, bo to są plastikowe takie rolki i te rolki mają za zadanie oddzielić herbatę, szanowni Państwo, od tych łodyżek. I wiecie, albo od tych takich, zobaczcie, od tych takich, nie wiem co to jest, jakiś taki śmieci, nie? No więc tutaj odbywa się też bardzo ważny proces, który pozwala pić czystą herbatkę, czyste liście. A te pozostałości, które mamy tutaj, wykorzystuje się w kompoście. Kompost, nawożenie pól, jakieś roślinki, nieroślinki owocowe, więc nic się nie marnuje. Herbata jest dzielona na lepsze liście, gorsze liście, na jakieś takie małą drobnicę, na jakiś pył wręcz, który często pijemy w herbatach śniadaniowych, które są najbardziej intensywne i aromatyczne, że tak powiem. To nie znaczy, że są najlepsze. One są mocne. I oni na przykład tutaj na Sri Lance, te mocne, czarne herbaty sfermentowane, oni je piją z cukrem i z mlekiem. Bo normalnie picie takiej herbaty bez cukru i bez mleka jest po prostu bardzo mocna. A u nas przyzwyczailiśmy się. Pijemy bardzo często bez cukru, bez mleka herbatę czarną, na przykład Liptona czy innych firm na półkach w polskich sklepach. Moi drodzy, dawajcie znać, kto jest koneserem herbaty. Jakiej? Zielonej? Czarnej? Ciekaw jestem, kogo jest więcej. Czy zielonych kustoszy, czy może czarnych kustoszy? Hello! I teraz wchodzimy. Dziewczyny tutaj pracują. To jest fabryka taka, powiedziałbym, rodzinna. Bardzo często, bo pani tutaj, która nas oprowadza, krzyczy do babki, która sprząta: ciociu, ciociu. Ale też tutaj w Azji jest tak, że nazywa się ciociami wszystkie znajome pani, więc ciężko powiedzieć, ale bardzo fajnie ogarnięte. Jest produkcja, jest przepiękne miejsce, naprawdę przepiękne, bo no nie ma się do czego przyczepić, gdzie można sobie skosztować super właśnie herbatkę. Ale przyjemne jest to bardzo, że całą fabrykę zwiedzaliśmy sami. Tu nie ma nikogo. Ja nawet mówiłam, że być może to jest taka niedawno otworzona fabryka, bo jest taka cisza i spokój tutaj. Cisza i spokój. Ogólnie turystów, moi drodzy, jest tak mało, że aż dziwimy się, o co chodzi, że Sri Lanka jest taka turystyczna, ale chyba ludzie jeżdżą na plażę. Najzwyczajniej w świecie. Pojedziemy jeszcze dalej na południe i tam może się zatnie, bo ja mam wrażenie, że cały mój Instagram jest na Sri Lance, a nie widzimy tych ludzi. A to prawda. Zobaczcie, jak popakowane. Jak ładnie zrobione. Widać, że z taką estetyką. Mięta, English rose, masala chai. Ja kupię pod warunkiem, że spotkamy wielbłąda na Sri Lance.
No właśnie, to chyba bardziej eksportowo robią na Emiraty Arabskie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczcie, jak ładnie to wszystko popakowane. Widać, że ktoś musiał liznąć troszkę świata zewnętrznego poza Sri Lanką, ponieważ no nie jest to takie oczywiste, że to wygląda tak ekskluzywnie, tak przyciąga oko. Okay. Here you get 8 varieties of 8 różnych typów herbaty. 8 varieties. Biała herbata, test oficjalny białej herbaty. Delikatna taka. To będę tutaj odstawiać, dobra? To łyżeczkę, kochana. Gold tea, czyli złota herbata. Tutaj, moi drodzy, łyżeczka. Wow, ale ta złota herbata jest taka inna niż na przykład biała herbata. Ciekawe doświadczenie. Bardzo smakuje mi ten gold tea. Później mamy to, co najbardziej znamy, czyli zieloną herbatę, która jest popularna w naszych stronach. Maczam w wodzie ciepłej, żeby zmyć poprzednią herbatę. Coś, co my znamy. Zielona herbata, dosłownie taki smak, jak znamy z Polski, moi drodzy. Później wchodzimy już na orange green tea, czyli jakaś pomarańczowa. Też zabarwienie jest inne, Ta herbata, która ale jest była mocna. w tych maszynach, jak się brało ją do ręki, to ona miała taki zapach pomarańczy. I właśnie pani pytałam, skąd? Mówi, że to jest naturalny zapach herbaty. Jak ona jest suszona, to ma taki pomarańczowy zapach. O, nieźle. A tutaj mamy już sfermentowaną herbatę, ciemną, czarną. I jest, bo to idziemy od teraz najsłabszej ciemnej, jest wyczuwalnie, moi drodzy, różnica między tymi zielonymi a czarnymi. Te czarne są bardziej intensywne, bardziej takie zostają na języku. Te zielone mają więcej tych właściwości prozdrowotnych, tak na dobrą sprawę, ale obydwie herbaty zostawiają osad na zębach. I bardzo często niektórzy ludzie nie zwracają na to uwagi, bo nie widzą tego osadu, bo szorują zęby głównie z przodu, a później jak zobaczą sobie, co jest z tyłu, to się mogą zdziwić, jak dużo kamienia może się tam gromadzić. To jest przedostatnia z siłą czarna herbata, ale mocna. Taka, że czujesz, że zostało to na jęzorze. I moi drodzy, najmocniejsza herbata, tak na dobrą sprawę, to co pijemy bardzo często na śniadanie, czyli jakieś takie torebkowe breakfast tea, najtańsze na dobrą sprawę, takie jak na przykład Saga. I spróbuję sobie, czekaj. I tutaj jest nazywana ona pyłem po prostu. Ale mocna. O kurczę, to jest nie do wypicia, tak na dobrą sprawę powiem wam, że taka ciemna, nie do wypicia totalnie, jeżeli chodzi o takie spożywanie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja biorę gold tea i sobie się delektuję. Definitywnie white tea, gold tea, czyli biała herbata i złota herbata to moi faworyci. A rzeczywiście ta ciemna jest mocna, a ja lubię bardzo mocną ciemną herbatę, czarną. Ta jest mocna. Dostaliśmy jeszcze herbatę czarną, tą taką najmocniejszą, z mlekiem i z cukrem, ale z taką ilością cukru, europejską ilością. No, to jest coś takiego, co pamiętam z Mongolii. Ten właśnie smak, taki mongolski. Niedużo cukru, ale dużo mleka i dużo herbaty, taka mocna. Albo na przykład z wyżyny tybetańskiej. Też podobny właśnie smak. A Ciekawe. to twój smak? To nie jest mój smak. Mój smak jest bardziej taki delikatny, taka właśnie herbata zielona bądź jaśminowa, bądź tak jak wspomniałem wcześniej, pozostałe te, które oglądaliśmy. Nie lubię takich mocnych, wyrazistych. Kochani, jak byliście kiedyś na jakiejś takiej wycieczce zorganizowanej, gdzie przeciągają cię przez jakąś manufakturę czegoś, a na końcu idziecie do sklepu, to ja zawsze mówię, nie, nic nie kupimy. A prawda jest taka, że Jaśminowa. wychodzisz z herbatą. Jaśminowa. Wiecie, bo było taniej, nie? Jaśminowa. Niż herbaty. Ale ja kocham My nie jaśminową. kupimy, nie. A to nie. jest ciemna. I wychodzimy z kilogramem herbaty. Bye bye, thank you. Moi drodzy, wycieczka udana. Jedziemy dalej.
Wjechać to było pikuś, teraz musimy zjechać z tej Teraz góry. wejść, słuchajcie, ale to jest w ogóle naprawdę, ja na pełnym wciśniętym hamulcu sandałem trzymam tak mocno, bardzo ten sanda, ten tam nie ma hamulec. hamulca. Tam nie ma hamulca. Wiecie, że on tak słabo działa? Moi drodzy, nie powiedzieliśmy, ile zapłaciliśmy za ile gram herbaty, a to jest bardzo ważne, żebyście mogli porównać. 200 gram jaśminowej zielonej herbaty kosztowało około 32 zł, moi drodzy. 32 zł za 200 gram. Dajcie znać, czy to jest dużo, czy to jest mało. Delikatnie, warto trąbnąć. Szanowni Państwo, nie chcę nic mówić, ale będziemy zbliżać się do kolejnego zakrętu, a za kolejnym zakrętem będziemy kończyć odcinek, czyli właśnie teraz. Moi drodzy, bardzo dziękuję w imieniu swoim, jak i Hani za wspaniałe przeżycia dzisiaj. Hania dzisiaj jest za fajerą, ja jestem odpowiedzialny za gadanie do kamery. Moi drodzy, więc zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej koniecznie. Oczywiście odwiedźcie Hani kanał Studio Rozmów na YouTubie, zostawcie też tam subskrypcję i obejrzyjcie któryś z odcinków. Oczywiście polecam rozmowę ze mną, żebyście mogli bardziej płynąć w ten cały świat podróży, szanowni Państwo. Moi drodzy, raz jeszcze pozdrawiamy serdecznie z Haneczką ze Sri Lanki, Sralanki. Ja niestety nawet nie puszczę mojej kierownicy, bo to jest moje pierwsze pewnie, nie wiem, godzina jazdy albo druga godzina jazdy. Tak jest. Hania dopiero jest, że tak powiem, w nauce jazdy tutaj. Tak na dobrą sprawę. Więc moi kochani, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku też ze Sri Lanki. Jeszcze trochę tutaj pojeździmy naszym żukiem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa. Pa! Ale blisko było. Skubaniec.